Witajcie ponownie w świecie Słowian. W poprzednich częściach opowiedzieliśmy Wam już o ich pochodzeniu i życiu codziennym oraz o organizacji plemion. Rozpoczęliśmy także opowieść o słowiańskiej sztuce wojennej. Dziś crème de la crème tego tematu, czyli odkryjemy przed Wami tajemnicę broni Słowian. Narzędzi wojny, które pomagały im przetrwać i prosperować w brutalnym świecie. Od topora bojowego przez łuk po miecz. Każda broń ma swoją historię do opowiedzenia. Dzięki Tomkowi zanurzymy się w fascynujący świat, gdzie broń była nie tylko narzędziem walki, ale także symbolem statusu i siły. Zobaczycie, jak te specyficzne narzędzia przetrwały próbę czasu i jak wpłynęły na kształtowanie historii. Zapraszamy. Historia Słowian to temat skomplikowany i duży, pełen białych plam, teorii, hipotez i czasami nieudowadnialnych koncepcji. W dodatku trzeba pamiętać, że mówimy tutaj o historii najliczniejszego etnosu Europy, zamieszkującego wiele różnych krajów. Nie da się na ten temat w materiale popularno-naukowym mówić inaczej niż posługując się uproszczeniami i skrótami myślowymi. Jeżeli jednak Wam to nie przeszkadza, to zapraszamy po małą pigułkę wiedzy na temat tego, jak i czym zajmowali się nasi przodkowie. Witamy w trzeciej kolejnej części materiału na temat sztuki wojennej Słowian realizowanego przez Biuro Razem w Polskę. Na koniec drugiej części obiecałem Wam co najmniej kilka słów na temat różnych elementów uzbrojenia, których używali wczesnośredniowieczni Słowianie. Dzisiaj wchodzimy w szczegóły. Dotrzymuję tej obietnicy. Były już wzmianki na temat włóczni i toporów. Dzisiaj będzie znacznie więcej. Zapraszamy. I jeszcze jedna ważna rzecz. Ja wiem, że wszyscy znają się na broni. Nie będziemy dzisiaj mówić ani o machinach obrężniczych, ani o żadnej broni skomplikowanej. Zajmujemy się tylko i wyłącznie podstawowymi typami broni ręcznej. Zapraszam. Puf! Magicznym sposobem znaleźliśmy się w zupełnie innym miejscu. Wczoraj nagrywaliśmy w zamku w Niepołomicach, dzisiaj nagrywamy w parku pod dworkiem Matejki w Nowej Hucie, czyli w Krakowie. Istnieje taka nauka pomocnicza jak bronioznawstwo. Jest to dział historii, który zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, bronią wszelaką. Od najzwyklejszej na świecie pały po bomby i rakiety. Dla epok przedindustrialnych w bronioznawstwie zawiera się sporo również materiałoznawstwa, ponieważ uczeni starają się dojść do tego, jak i z czego jakaś broń była zrobiona.
Nie będę tym nudził w tym materiale, ponieważ wszyscy widzowie by po prostu posnęli. Zamiast tego po prostu przyjmijmy, że większość broni Słowian była wytworzona ze stali. Oczywiście z dużą ilością elementów drewnianych, które niestety w archeologii dotąd nam się raczej nie zachowały. Zobaczycie też w materiale sporo rekwizytów, które są odzwierciedleniem broni skandynawskiej. W poprzedniej części mówiliśmy o wymianie kulturowej pomiędzy ziemiami polskimi a Skandynawią, więc znaleziska archeologiczne potwierdzają to, że skandynawska broń na ziemiach polskich się pojawiała. Mamy w archeologii tak zwane importy, czyli przedmioty pochodzenia skandynawskiego znalezione u nas. Broń Skandynawów i Słowian, prawdę powiedziawszy, nie różniła się od siebie bardzo. Żaden Skandynaw nie potrzebował specjalnego szkolenia do tego, żeby wywijać toporem słowiańskim i żaden Słowianin nie musiał się uczyć specjalnie posługiwania się toporem skandynawskim. W końcu w obu przypadkach jest to dokładnie ta sama broń, która służy dokładnie do tego samego. Co za różnica, czy Skandynaw, czy Słowianin wykuł? Dwa topory, które stoją obok mnie, na pewno jeszcze dzisiaj omówię. Kwestią, której absolutnie nie mogę pominąć, jest fakt, że większość rekwizytów, które mamy dzisiaj na planie, mamy dzięki uprzejmości drużyny Wojów Słowiańskich Krak. Dziękuję, drużyno, bardzo nam pomogliście. Jedna rzecz, którą proszę, żebyście zapamiętali na cały ten materiał i na przyszłość. W średniowieczu stal była droga i było jej mało. Tak samo jak mało było ludzi, którzy mieli umiejętności i środki do tego, żeby tą stal obrabiać. Zasadę recyklingu i zero waste stosowano na bardzo dawno temu, jeszcze przed średniowieczem. Do zapamiętania. Poszczególne elementy uzbrojenia postaramy się omówić w kolejności powszechności użytkowania. Tej możemy się domyślać na podstawie znalezisk archeologicznych. Zaczniemy od broni ochronnej. Tak, w nauce tarcze czy pancerze nazywa się bronią ochronną, ponieważ chronią przed obrażeniami, a nie zadają. Absolutną podstawą broni ochronnej Słowian, jak również i Skandynawów, były tarcze. Tarcze drewniane, takie jak ta. Okrągła tarcza, średnicy mniej więcej od 60 do 90 gdzieś centymetrów, to absolutnie standardowa, absolutna podstawa ochrony na wczesnośredniowiecznym polu bitwy. To jest przykład tarczy zupełnie przeciętnej. Poza malunkami, które są na niej wykonane, ponieważ na niebieski i czerwony to mało kogo by było stać. Wykonana jest z drewna, obita na krawędziach skórą. Ten metalowy element w środku nazywa się unbo. Idealnie by było, gdyby tym właśnie elementem łapało się ciosy, ale jest to właściwie niemożliwe. Po drugiej stronie, za unbem, jest imacz. Część, za którą tarczę się trzyma. Wobec czego unbo dodatkowo chroni rękę wojownika, który posługuje się daną tarczą. Obicie z przodu, tak samo jak obicie na krawędzi, to skóra. Ktoś zapyta, dlaczego nie stal? Pamiętacie, co przed chwilą drugi ja mówił o dostępności stali? Poza tym, zobaczcie,
To są deski. To są zwykłe, proste deski. W czasie bitwy tarcze szły w drzazgi, rozpadały się, były łamane. Nie warto by było obijać drogą stalą elementu uzbrojenia, który i tak miał pójść w diabły w ciągu jednej bitwy na pewno. A ciekawostka. Kiedy pojedynkowali się ze sobą wikingowie, Skandynawowie, którzy używali dokładnie takich samych tarcz, ustalali, na ile tarcz ma zostać przeprowadzony pojedynek. To znaczy, ile tarcz do wykorzystania ma każdy wojownik. Jeszcze jednym powodem do pozostawienia krawędzi tarczy miękkiej było to, że podczas walki broń przeciwnika w krawędzi tarczy mogła po prostu ugrzęznąć. Współcześnie rekonstruktorzy używają zatępionej broni, no i oczywiście nie walczą na śmierć i życie, więc nie zadają tak silnych ciosów, żeby broń wbijała się, szczególnie, że nie ma ostrza odpowiedniego. Natomiast broń, która ugrzęzła w tarczy, mogła zostać przeciwnikowi po prostu wyrwana z ręki. A jeszcze jednym elementem, czymś, do czego służyła tarcza, była nie tylko ochrona ciała tarczownika, wojownika, ale również poniekąd ukrywanie jego zamiarów poprzez częściowe przynajmniej skrywanie broni. Lub podpieranie broni, żeby nie męczyć ręki. W ten sposób można po prostu wytrzymać dłużej. Ale tarcze nie były jedynymi użytkowanymi pancerzami, więc idziemy dalej. Żeby pokazać następny etap opancerzenia osobistego, w sumie najlepiej by było, gdybym się sklonował. Spróbujemy. O, patrzcie, udało się. Świetnie. To, w czym jest mój klon, to jest kaftan bojowy. Wcale nie trzeba stali, żeby zrobić pancerz, który będzie chronił przed uderzeniami. Przed ostrzem chroni rzeczywiście pancerz stalowy. I ten na pchnięcie włócznią, pchnięcie sztychem miecza raczej nie pomoże. Ale na uderzenie mieczem, buławą, nawet toporem pomoże całkiem nieźle. Nie twierdzę, że w pełni, ale na pewno lepiej dostać przez taki pancerz niż na gołe ciało. Ten kaftan jest w wersji bogatej, ponieważ ma dużo przeszyć i jest wykańczany skórą. Skórzane obszycia widać na wiązaniach i na rękawach. To oczywiście wzmacnia ów kaftan. Jest dyskusyjne, czy w IX-X wieku były używane kaftany w taki sposób przeszywane, czy nie, ale tak czy siak jest to przeszywanica, pikowanica, kaftan bojowy. Zrobiony jest z dwóch warstw bardzo grubego płótna, wewnątrz których są 2, 3, czasem nawet więcej warstwy wełny po prostu. Wełny, która jest w tym przypadku przepikowana. Nie dość, że ta wełna tworzy poduchę, która amortyzuje ciosy, bez której to amortyzacji stalowe pancerze nie byłyby tak skuteczne, to jeszcze dodatkowo tworzy to po prostu ciepłego ciucha. W zimie naprawdę może spełnić podobną funkcję do zimowej kurtki. Natomiast ma też minusy.
nie nadaje się, jeśli chodzi o zimno, na pogodę deszczową. Wełna może zagrzybieć, spleśnieć, zgnić. A w dodatku, z kolei w okresie letnim, takie bojowe kaftany, czy to pikowane, czy nie, stawały się siedliskiem wielu różnych pasożytów. Więc w momencie, kiedy przychodziła zima, przychodziły mrozy, taki kaftanik się wywieszało przed domem, żeby wymrozić z niego wszystkie pchły, pluskwy i tym podobnych niechcianych gości. Dobra, dziękujemy. Możesz znikać. No, lepiej. I jedziemy dalej z kolejnymi przykładami. Jeżeli interesujecie się rekonstrukcją historyczną, to w tym momencie spodziewacie się zapewne, że zaprezentuję jakieś pancerze skórzane. Otóż niedoczekanie. O ile popularność tych pancerzy w rekonstrukcji, wśród rekonstruktorów jest oczywista i w pełni akceptowalna, o tyle realnie w Europie Środkowej i Północnej skórzane pancerze raczej nie były użytkowane. To znaczy nie mamy na ich użycie żadnego solidnego dowodu, na którym byśmy się mogli oprzeć. Z drugiej strony nie ma też żadnego dowodu na to, że nie były użytkowane, ale istnieje kwestia, którą trzeba wziąć pod uwagę w momencie, kiedy wnioskujemy. Spójrzcie na tą rękawicę, którą tutaj trzymam. Ona została troszeczkę zaniedbana. Wcale niedługo. I leżała w miejscu chłodnym, ale suchym. Mimo tego ten biały nalot, który widać na poszczególnych łuskach z utwardzonej skóry, to nic innego jak pleśń. Pancerze skórzane w naszym klimacie grzybieją i gniją. O ile kaftan bojowy, kaftan pikowany, zrobiony z płótna i wełny, od biedy uszyłaby każda gospodyni domowa, jeszcze w dodatku prowadząc recykling wełny przy okazji, więc jeśli się coś z nim dzieje, można go rozpróć, wełnę wymienić, zaszyć na nowo. O tyle pancerz skórzany byłby już inwestycją i do jego wykonania jest potrzebny rzemieślnik z jego umiejętnościami. Wcale nie byłby wiele tańszy niż pancerz stalowy, a trzeba by było bardzo o niego dbać. Dlatego większość archeologów jednak uważa, że pancerze skórzane nie były użytkowane, przynajmniej w Europie Środkowej i Północnej, a popularność wśród rekonstruktorów to kwestia dobrego balansu pomiędzy ceną, ciężarem i ochroną, jaką te pancerze zapewniają, i równocześnie jest wytłumaczalna jako potencjalny import ze stepów. I tak Skandynawowie też mieli kontakty ze stepami czarnomorskimi, a docierali aż do Bagdadu, więc wikingowie w skórzanych lamelkach z punktu widzenia czystej logiki historycznej mają sens. Problem polega na tym, że skala zjawiska użytkowania skórzanych pancerzy w rekonstrukcji historycznej jest stanowczo zbyt duża w porównaniu do zjawiska, tego samego zjawiska, które mogło mieć miejsce realnie w średniowieczu. Następny bardzo ważny element opancerzenia, bodaj czy nie najważniejszy ze wszystkich, bo chroniący głowę. Hełm.
pierwszy stalowy pancerz, w pełni stalowy, wręcz można by powiedzieć płytowy, który rzeczywiście był powszechnie używany. Każdy, kto tylko wybierał się na jakiekolwiek wyprawy wojenne, starał się chronić głowę takim właśnie elementem opancerzenia. Ten konkretny jest kopią znaleziska z Lednicy. Aczkolwiek ten typ hełmu powszechnie w broniaznawstwie nazywa się hełmem normańskim z nosalem. Łatwo się chyba domyślić, do czego służy nosal. Jednak hełm sam w sobie, ten stalowy garnek, to jest jeszcze za mało do tego, żeby dobrze chronić głowę. Zaraz zobaczycie dlaczego. To nie służy ani ochronie, ani ułatwieniu widzenia przed sobą i gdziekolwiek indziej. Potrzebny jest jeszcze jeden element. Ten kaptur, który właśnie magicznym sposobem pojawił mi się na głowie, magia filmu, jest dodatkiem do czepca, do kaftana pikowanego, czyli do przeszywanicy. Jest zrobiony dokładnie tak samo, to znaczy dwie grube warstwy płótna, a w środku wełna, której zadaniem jest uchronić głowę przed wstrząsami, a nie tylko przed cięciem, tak jak to, bo to jest zadanie hełmu, oraz wypełnić hełm, żeby nie spadał wojownikowi na oczy. W tym momencie zaczyna być też widoczne, do czego służy nosal. Ponieważ nie tylko do tego, żeby chronić nos, ale również ten haczyk, który jest na jego końcu, służy do przypięcia oplotu kolczego, czyli firany z kolczugi, która chroniła kark, szyję, policzki i trochę ramiona. No dobra, jak widać, udało mi się żelastwo na siebie założyć. Ile pracy nas to kosztowało? Nas, to znaczy całą ekipę, to pewnie zobaczycie w nieudanych scenach. To jest kolczuga, tak jak obiecałem, ten metalowy sweterek na mnie. Kolczuga, jak można zobaczyć, jest wykonana z metalowych kółek, które są jeszcze w dodatku przenitowane. Kółka zachodzą na siebie tak zwanym wzorem smoczej łuski i dzięki temu kolczuga jest pancerzem bardzo wytrzymałym, bardzo odpornym, ale też bardzo miękkim. Nie ogranicza ruchliwości. Mogę wywijać rękami praktycznie w każdą stronę. W sztywnych pancerzach jest to bardzo trudne. Jest również relatywnie lekka, jak na coś tak dobrze chroniącego, wykonanego z metalu. Dlatego właśnie, jeżeli widzicie na przykład na rekonstrukcjach historycznych, na filmach historycznych, całe zastępy wojowników ubranych w kolczugi, to albo ktoś się bardzo pomylił, albo trzeba przyjąć, że są to wojownicy wszyscy bardzo bogaci, ponieważ kolczuga była droga. To był jeden z najdroższych elementów wyposażenia wojownika, o jakich w ogóle można było pomyśleć. Potrafił chronić przed strzałą z łuku, potrafił uchronić przed źle zadanym ciosem, sztychem, bardzo dobrze chroni przed cięciami. Dzięki współpracy z przeszywanicą jest również bardzo skuteczna przeciwko broni obuchowej, również tej ostrzonej, takiej jak topory. Po prostu jedna z najlepszych form pancerza, jakie w ogóle w czasach słowiańskich dało się sobie sprawić.
Jest to jeden z powodów, kochani, dla których chcę mieć łuskowanicę, a nie koczugę. Przechodzimy do tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli narzędzia do robienia krzywdy bliźniemu swemu. Broń zaczepna. Jeżeli mamy ją omawiać w kolejności powszechności użytkowania, to zacząć musimy od królowej wszystkich arsenałów, wszystkich ludów Europy i nie tylko Europy, od starożytności po średniowiecze przynajmniej. Włócznia. Mam ją tutaj w dwóch odmianach. Po pierwsze włócznie, po drugie oszczep. Na pierwszy rzut oka wygląda, że jest to ta sama broń, bo jest to ta sama broń, z tym tylko, że oszczep służy do rzucania, a włócznia przede wszystkim do walki pieszej. Kształt grotu tego oszczepu jest, można powiedzieć, słowiański. Jest po prostu uniwersalny. Kształt grotu tej włóczni nawiązuje do kultury skandynawskiej, ponieważ jest to włócznia skrzydełkowa. Różnie uczeni się odnoszą do tego, do czego właściwie służyły skrzydełka. Ja uważam, że najprawdopodobniej po prostu do wyhamowania siły ciosu, żeby włócznia nie przechodziła całkowicie na wylot i nie grzęzła w ciele ofiary. Nie sądzę, żeby służyły do blokowania ciosów. Oprócz tego stanowią element ozdobny albo wieszak, jeżeli włócznie się wbije w ziemię i zostawi. Tak czy siak, przez całą starożytność i całe średniowiecze i również u Słowian włócznia stanowiła odpowiednik współczesnego karabinka szturmowego. Karabinka. Mianowicie broń prostej, broń powszechnej, której każdy przeciętny i rozgarnięty szympas użyć potrafił. Zrobienie włóczni, wykucie samego grotu i osadzenie go na długim drągu to naprawdę nie jest nic skomplikowanego. Wioskowy pijany kowal po 8 kuflu piwa, jak sądzę, nadal byłby w stanie jako taki grot włóczni wykuć. Taka broń była w powszechnym użyciu, dla każdego dostępna i daje pewne plusy w postaci na przykład tego, że przeciwnika można trzymać na dystans. Także nawet jeżeli ktoś nie umie jakoś szczególnie dobrze bronią się posługiwać, to może się opędzać od ludzi, którzy umieją to lepiej. Niewiele kosztuje, niewiele waży, każdy będzie potrafił się tym posłużyć. Podstawa arsenału. Oszczep jest wersją bardziej skomplikowaną, ponieważ rzucanie nim wymaga już pewnej techniki. Ale jednocześnie był używany nie tylko jako broń bojowa, ale też jako broń myśliwska. A o wpływie łowiectwa na sztukę wojenną można by zrobić cały osobny materiał. Rzecz w tym, że ludzie, którzy umieli polować, umieli posługiwać się oszczepem, równie dobrze mogli polować na wrogich wojowników, a nie na jelenie, prawda? Zatem to też jest broń równie prosta, jeśli nie prostsza w wykonaniu, bo grot jest mniejszy i równie powszechnie użytkowany. Niezwykłej wagi elementem arsenału słowiańskiego był
topór. Niezwykłej wagi nie tylko dlatego, że waży swoje, ale również dlatego, że zupełnie jak nóż jest narzędziem, bronią diabelnie przydatną. Nie bez powodu stoję pomiędzy dosyć gęstymi leszczynami. Bardzo wiele walk prowadzonych przez Słowian miała miejsce wśród gęstych zarośli, wśród drzew, wśród lasów. Oznacza to również, że wojownicy nie tylko musieli mieć czym walczyć, ale też musieli mieć przy sobie narzędzia, żeby w owym lesie dawać sobie radę. Do dzisiaj obok noża toporek jest jednym z podstawowych narzędzi survivalowych. Topór bojowy, który był zaostrzony, ma swoją masę, w gruncie rzeczy równie dobrze może spełnić funkcję siekiery przy ścinaniu albo łupaniu drewna. W dodatku, jako że w słowiańszczyźnie raczej każdy umiał obrabiać drewno, to raczej każdy miał doświadczenie w posługiwaniu się takim narzędziem i co ważniejsze, był przyzwyczajony do tego, jak rozkłada się w rękach ciężar w momencie, kiedy topór się trzyma. Miecz ma tą przewagę, że jego środek ciężkości jest blisko ręki wojownika. Topór natomiast ciąży. Więc owszem, może to i utrudnia walkę tym narzędziem, ale po pierwsze jest o wiele tańszy, po drugie wszyscy nasi przodkowie byli przyzwyczajeni do jego użytkowania. Zatem topory właśnie, tutaj jeszcze szybka informacja, ten jest bardziej słowiański, ten bardziej skandynawski, ale jak widzicie, bardzo do siebie podobne. Odróżnianie od siebie toporów słowiańskich i skandynawskich bardzo często polega na wyszukiwaniu drobnych cech budowy, ewentualnie na zwracaniu uwagi na zdobienia. Z samej racji swoistej średniowiecznej ekonomiki sztuki wojennej topór był jednym z podstawowych elementów wyposażenia, uzbrojenia, używany bardzo powszechnie i ilość znalezisk archeologicznych toporów z terenu całej Słowiańszczyzny udowadnia to ponad wszelką wątpliwość. Od Pseudomaurycego z VI wieku naszej ery po Titmara z Merseburga w XI wieku naszej ery mamy pewną ciekawą narracyjną klamrę. Klamrę, która nam mówi, że jedną z ulubionych broni w arsenale Słowian był łuk. Ten nie jest idealnym odzwierciedleniem łuku, jakiego mogli używać Słowianie, ale tylko taki mam, więc cieszmy się, że jest w ogóle. Łuk był używany oczywiście jako broń łowiecka, do polowania i na polach bitew. Jakich dokładnie łuków Słowianie używali? Tego tak właściwie nie wiemy, bo są trzy opcje. Albo mogli używać łuku prostego, podobnego do angielskiego longbowa, albo mogli używać łuku refleksyjnego, podobnego do chuńskich, tatarskich, awarskich, albo mogli używać jednego i drugiego, po prostu, wymiennie. Dodatkowo istnieje jeszcze pojęcie refleksyjnego łuku północnego, który był produkowany na terenach środkowej i północnej Europy, głównie z drewna, aczkolwiek miał wyginane ramiona, trochę podobnie do tych bardzo pogiętych łuków refleksyjnych wschodnich.
Tego typu łuku też Słowianie mogli używać i prawdopodobnie nawet używali go najwięcej, więc czegoś pośredniego pomiędzy angielskim longbowem a stepowym pokrzywieńcem, czyli łukiem refleksyjnym. Obaj autorzy, jeden traktatu strategicznego, drugi kroniki, o których przed chwilą mówiłem, zgodnie ze sobą twierdzą, pomimo 500 lat różnicy czasu pisania, że łuk jest jedną z ulubionych broni Słowian. Jedną z najważniejszych w ich arsenale. Słowianie mieszkali na terenach gęsto zalesionych. Dostęp do drewna, z którego można łuk zrobić, był bardzo łatwy. Wiąz, jesion to były powszechne, popularne drzewa. Jednocześnie ważna w gospodarce Słowian było łowiectwo. O tym już mówiliśmy. A to dawało asumpt do tego, żeby powszechnie tego łucznictwa się uczyć. Wobec systemu powszechnego ruszenia wszystkich zdolnych do walki mężczyzn, co umieli na pewno wszyscy? Ano, machać siekierą, czyli toporem i strzelać z łuku. Więc to musiała być bardzo popularna umiejętność, która zresztą później przełożyła się, była wykorzystywana również przez drużynników, również tych konnych. Skoro już o łuku mówimy, a łuk to jedna z moich ulubionych broni, więc pogadam sobie jeszcze chwilę, to przynajmniej Wam pokażę i wytłumaczę, z czego łuk się składa. Cała ta drewniana duża część nazywa się łęczysko. Sznurek nazywa się cięciwa. Miejsca, gdzie cięciwa przyczepia się do łęczyska, to gryfy. Łuk ma również ramiona i majdan, za który się go trzyma. Amunicją do łuku jest oczywiście strzała. I teraz, uwaga, będziecie się śmiali. Niestety, nie mam ze sobą ani jednej strzały historycznej, tradycyjnej, rekonstrukcyjnej, ponieważ mają one to do siebie, że bardzo łatwo się łamią i bardzo łatwo łapią wilgoć. Więc jak strzelam treningowo, naprawdę wolę strzały karbonowe po prostu. Tak czy siak, składają się z tych samych elementów, co strzały historyczne. Nasadka, czyli ten element, który zaczepia się na cięciwie. Lotki, promień i grot, czyli to, co robi krzywdę. Strzały nosiło się w kołczanie, przy czym w czasach, o których mówimy, najprawdopodobniej jeszcze kołczan był nazywany starosłowiańską nazwą, czyli tuł. T-U-E. A kołczany noszone na plecach, które można zobaczyć na filmach, to absolutna filmowa bzdura. Kołczan nosiło się przy pasie. Jeżeli ma strzały sterczące nad karkiem, nad ramieniem, to nie da się przedzierać przez las. Co chwilę się o coś zaczepią, a strzały przy pasie można po prostu uchwycić i przestają przeszkadzać przy poruszaniu się. Trudno określić, jak wiele zwycięstw i w jakich sytuacjach Słowianie odnieśli za pomocą prawie że samego łuku. Jednym z najlepszych przykładów, już z XI wieku, ale z pewnością oddających to, co było kiedyś, jest osławiona, aczkolwiek bardzo słabo opisana bitwa w kraju Dziadoszan, w której siły niemieckie zostały pokonane praktycznie rzecz biorąc, wedle opisu przynajmniej, przez niemalże samych łuczników. To wcale nie jest tak, że w całym europejskim średniowieczu tylko Anglicy szyć z łuków umieli. My też mamy ładną tradycję pod tym względem. Całkowicie celowo założyłem zupełnie współczesne rękawiczki, ponieważ teraz będę musiał
dotykać ostrza broni, a to przy stali węglowej powoduje, że powstają na niej takie absurdalne, rdzawe odciski palców. Wygląda to absolutnie idiotycznie. Na sam koniec tego materiału zostawiłem broń najważniejszą, najdroższą, symboliczną, ceremonialną, obrzędową. Moi drodzy, poznajcie miecz. Co ty mi tu dajesz? Drodzy widzowie, oto miecz. Miecz, jaki jest, każdy widzi. Składa się z kuli, rękojeści, jelca i brzeszczotu, inaczej zwanego głownią, często zaopatrzonego we zbrocze. Nazwa zbrocza nasuwa skojarzenie ze spływaniem z miecza krwi. W praktyce raczej chodzi o to, żeby zmniejszyć ciężar klingi. Miecz jest najbardziej uniwersalną bronią, jaka była używana od starożytności przez calusieńkie średniowiecze. Dopiero w epoce nowożytnej został wyparty przez formy lżejsze, takie jak rapiery. Nadaje się zarówno do tego, żeby nim atakować, uderzać, jak i z wszelkiej broni najlepiej nadaje się do tego, aby odbijać nim ciosy. Zapewne właśnie ta uniwersalność tej broni sprawiła, że był użytkowany w wielu różnych formach, na przykład takich jak ta. Da się zapewne zauważyć różnicę pomiędzy tymi dwoma mieczami. Ten co prawda ma trochę niehistoryczną głownię, ponieważ jego zbrocze jest za szerokie, ale ten jest całkiem nieźle wystylizowany na wikiński, a ten zachodnioeuropejski. Ten z krótszym jelcem przy rękojeści jest trochę starszy. To jest VIII, IX, X wiek. Ten z jelcem dłuższym to już wiek XI, XII. Da się zauważyć również, że klinga młodszego miecza jest trochę dłuższa i powinna być, w tym przypadku nie do końca jest to widoczne, troszeczkę ostrzejsza. Miecze wczesne, teraz zniknę magicznie ten miecz, ponieważ przez chwilę mi będzie przeszkadzał. Zostaliśmy tylko z tym X-wiecznym. Miecze wczesne miały pozaokrąglane sztychy. Jeszcze nie nadawały się do tego, żeby nimi dynamicznie pchać, dźgać. To była kwestia małej ilości stalowych pancerzy, jakie były wtedy używane. Po prostu te sztychy nie były tak bardzo potrzebne. Dopiero kiedy upowszechniły się pancerze stalowe, chociażby w postaci kolczugi, która z czasem jednak była coraz tańsza i coraz łatwiej dostępna, zaostrzony sztych miecza zaczął być naprawdę potrzebny. Rozbudowały się również jelce. Tutaj w X-wiecznym, jak widać, jelec jest krótki, a kula bardzo skomplikowana. W późniejszych czasach kule są coraz bardziej zaokrąglone, a jelce coraz dłuższe, stając się wartościowym elementem szermierki. Ponieważ jelca można było użyć na przykład do tego, żeby przechwycić czyjś miecz, odepchnąć na bok. Również chodziło o kwestię poprawy ochrony dłoni. Tematowi miecza koniecznie trzeba poświęcić troszeczkę więcej uwagi, ponieważ była to broń symbolicznie najważniejsza absolutnie przez całe średniowiecze. Między innymi dlatego, że była najdroższa. Wykucie miecza to wcale nie jest łatwa rzecz. To wcale nie jest łatwy proces i trzeba naprawdę umiejętnego kowala, dobrego kowala, żeby wykuł miecz, którym będzie się dało walczyć i na którym będzie można polegać. Cena takiej broni była zadziwiająca. Dlatego też mieczy w znaleziskach archeologicznych jest najmniej.
Poza tym bywało, że klingi mieczy się po prostu przekuwało. Jeżeli miecz się złamał, wyszczerbił za bardzo, zatępił, rozhartował, można było przeprowadzić recykling po prostu. Jest tu ze mną w tym momencie miecz, który określiłem wcześniej mianem bardziej skandynawskiego niż słowiańskiego. Z bardzo prostej przyczyny. Kształty jego rękojeści, jelca i kuli dużo bardziej odpowiadają wzornictwu VIII, IX, X wieku niż ten drugi miecz, który był po prostu późniejszy. Jak już mówiłem, skandynawskie na nim są głównie ozdoby i kształt kuli. Tak, kuli, trójkątnej kuli. A ten element mieczy, kulą, stał się o wiele później. We wczesnym średniowieczu były to elementy graniaste. Jelce, tak jak mówiłem, rosły z czasem. Miecze, których mogli używać Słowianie, ci przedpaństwowi, wyglądały dużo bardziej jak ten, niż jak tamten poprzedni. Z tym tylko, że na jelcach i kulach miały po prostu inne zdobienia. Natomiast kształt pasuje bardzo dobrze. Na tym kończymy drugą i zarazem ostatnią część opowieści na temat sztuki wojennej Słowian. Jak zapewne wszyscy już teraz zauważyliście, temat jest duży i tak naprawdę tylko go liznęliśmy, ledwo wchodząc w szczegóły. Tak czy siak mamy nadzieję, że rozjaśniło wam to trochę temat broni słowiańskiej, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego. A jeśli chcecie więcej, dajcie znać. A może uda nam się namówić Tomka na więcej takiej tematyki, tym bardziej, że ma niesamowitą wiedzę o wikingach. A jeśli chodzi o tematykę historyczną, do niej jeszcze na pewno wrócimy. Do zobaczenia.